niech nas zostawią w spokoju. Ten najgorszy sort właśnie w tej chwili jest niesłychanie aktywny. Komuniści i złodzieje! Pseudodziennikarze, którzy popierają to bydło. Jesteście kanaliami. Jesteśmy panami w przeciwieństwie do niektórych innych. Cześć, witam Was, moi drodzy. Chyba tradycją się powoli stanie na tym kanale, że będę zaczynał od ogłoszeń parafialnych. No a z całą pewnością od podziękowań i zacznę od podziękowań kolejnym osobom, które postawiły mi kawę lub chciały iść do nieba, które po prostu inaczej, kolejnym darczyńcom. I dzisiaj chciałbym podziękować dwóm osobom. To jest Andy Pandy i Szymon C., nie powiem nazwiska, Borodo. Bardzo Wam dziękuję za wpłatę. Naprawdę jestem ogromnie Wam wdzięczny, każdemu, który wspiera w ten sposób ten kanał, zresztą nie tylko, ale o tym za chwilę. Moi drodzy, te wszystkie pieniążki, które wpłacacie na kawę, a kawę lubię, kawy dużo piję, ale generalnie rzecz biorąc te pieniążki odkładam, bo wymarzył mi się taki wypasiony green screen, chyba dobrze to powiedziałem, inaczej zielone tło, które jest niezbędne tutaj przy robieniu tych materiałów. Upatrzyłem sobie taki wypasiony ten green screen i te pieniążki wszystkie, które wpłacacie, one sobie leżą na koncie, sumują się. Jak uzbieram odpowiednią kwotę, po prostu kupię ten green screen. Oczywiście go Wam wtedy pokażę, zaprezentuję i tak dalej. Także jeszcze raz ogromne dzięki. Dziękuję też wszystkim Wam, nowym subskrybentom, komentującym. No powiem Wam, że ten wczorajszy filmik przeszedł moje najśmielsze marzenia. Po niespełna dobie jest wyświetleń prawie 15 000, komentarzy blisko 2000. Naprawdę ogromne dzięki i wielkie pokłony dla Was. Naprawdę zaskoczyliście mnie niesamowicie. Wszystkim bez wyjątku bardzo dziękuję, bo im więcej nas jest, tym większe są zasięgi. Dziękuję też tym hejterom czy sympatykom PiS, którzy próbowali mnie w jakiś tam sposób obrazić, czy wyrażali, nazwijmy to, swoją opinię. Wam też bardzo dziękuję, bo każda łapka nawet w dół, ten niepochlebny komentarz przyczynia się do rozwijania tego kanału. Także drodzy hejterzy, drogie trolle, Wam też bardzo dziękuję. Doceniam Wasz wkład. Dziękuję oczywiście wszystkim. Boże, jak ja się rozdziękowałem jak na Oscarach, ale chociaż tyle mogę, chociaż mogę Wam podziękować i powiedzieć, że naprawdę jestem Wam ogromnie wdzięczny za jak na taki kanał, jak na taki content, duże zainteresowanie, za to, że się udzielacie w ogóle. To jest naprawdę wielki szacun dla Was z mojej strony. I jeszcze raz ogromne dzięki i witam wszystkich nowych subskrybentów, bo widziałem, że przybyło ich w ciągu doby też ponad 100, także chyba już około 200 nawet, także naprawdę jestem przemiło zaskoczony i wszystkim bez wyjątku bardzo dziękuję. Moi drodzy, dzisiejszy materiał może nie będzie tak ciekawy jak ten wczorajszy, nie będzie miał takiej oglądalności, ale tak Wam zapowiadałem, dzisiaj postanowiłem wrzucić kilka takich tematów, takie mydło i powidło, takie
które no, chciałem powiedzieć, ale nie wiedziałem, gdzie to wpleść. Także dzisiaj zrobię taki, można powiedzieć, miks tematów, trochę z podwórka Trumpa, trochę Dudy, trochę Alfonsa Nawrockiego. Takie pomieszanie z poplątaniem, ale mam nadzieję, że też Was zainteresuje i może nie taki odzew, ale też się będziecie udzielać. Także co? Przechodzimy do konkretów, moi kochani. Wiecie, moim zdaniem to pójdzie w kierunku, przepraszam za wyrażenie, zorganizowanej grupy przestępczej, że będą chcieli po prostu rozpróć osoby i udowodnić, że nie wiem. Stawialiśmy konkursy, jeszcze wyprowadzaliśmy tylko kasę dla siebie. Moi kochani, jeśli chodzi o Mateckiego, to wczoraj powiedziałem w sumie wszystko, co miałem do powiedzenia na temat tej kanali. Mam nadzieję, że wkrótce zniknie ten hejterski uśmieszek z jego gęby i on z życia politycznego i publicznego. Co do Mateckiego, no, mogę jedynie dodać, że no, niedaleko spada jabłko od jabłoni. Dziadek Mateckiego, który miał walczyć w AK, okazał się ubekiem. Ojciec, który miał walczyć o Polskę w Solidarności, okazał się konfidentem SB. A nasz Daruś, państwowiec, katolik, patriota, został kryminalistą. Czyli wszystko nasz Daruś podtrzymuje tradycje rodzinne. Także o tym gościu na razie nie mówię, starczy. Wczoraj poświęciłem mu cały materiał, który jak widać no, wzbudził zainteresowanie i różne emocje, ale dzisiaj go zostawiamy i idziemy z tymi tematami, które chciałem się z Wami podzielić, a no, nie miałem gdzie ich wpleść. I pozwólcie, że zacznę tutaj od Elżuni Witek. I tu chyba można by było powiedzieć, Putin rzekł, trzeba zastąpić Zełańskiego figurantem z Kremla. Podaj dalej. PiS, jak to PiS, robi się brachu. Elżunia, wyobraźcie sobie, na jakimś tam śmiesznym pisowskim wiecu powiedziała, na Ukrainie powinny odbyć się wybory prezydenckie. My przeżywaliśmy wprawdzie nie wojnę, ale epidemię, a jednak wybory prezydenckie zostały wprowadzone. Czyli inaczej rzecz ujmując, ta inteligentna inaczej kobieta porównuje tą epidemię do wojny, pełnoskalowej wojny, gdzie są bombardowania, gdzie giną ludzie, gdzie miliony uchodźców jest poza granicami kraju. Elżunia stwierdziła, wyobraźcie sobie, że to jest to samo praktycznie, co ta straszna pandemia, która była w Polsce, z którą PiS tak dzielnie walczył, napychając sobie kieszenie. No Witek, która nie miała czasu zajmować się własnym mężem, wykorzystując urząd, zrobiła sobie z OJOM-u prywatną opiekę, w sumie OJOM stracił tam około 2 milionów złotych. Teraz chce pouczać Ukrainę na temat wyborów, jak mają dysponować swoimi zasobami naturalnymi. No i co oni jeszcze zrobią, by głębiej wejść w dupę Putinowi i Trumpowi? Powiem wam, że naprawdę nie wiem, ale podejrzewam, że wszystko. Ale żebym nie był gołosłowny, no posłuchajcie samej Elżuni.
Stany Zjednoczone miały być gwarantem bezpieczeństwa w zamian za udostępnienie możliwości eksploatacji metali ziem rzadkich na terenie Ukrainy i z tego, co wiemy na dzisiaj, choć nie wiem, czy to jest rzeczywiście zgodne z prawdą, pan prezydent Zełenski się do tego przychylnie ustosunkował. Że na Ukrainie powinny się odbyć wybory prezydenckie. To mimo wojny my przeżywaliśmy, wprawdzie nie wojnę, ale epidemię, a jednak wybory prezydenckie zostały przeprowadzone. No, ten wymóg też wiem, że jest oczekiwany nie tylko przez Zachód, ale przede wszystkim przez najbliższe otoczenie Wołodymyra Zełenskiego. No nie może być tak, że ta prezydentura będzie trwała tak długo, jak będzie trwała wojna, bo nie wiemy, jak długo ona będzie trwała. Także tak, Trump, Putin, Łukaszenka, PiS, Konfederacja, AfD i jeszcze parę tych wynalazków bardzo się martwi o praworządność i dyktaturę Zełenskiego, bo no, nadal jest prezydentem i nie przeprowadził wyborów w czasie wojny. Łączy ich wspólny mianownik. Nie widzą dyktatury Putina w Rosji, nie widzą dyktatury Łukaszenki na Białorusi, nie widzą tego, co Trump odwala, nie widzą tego, co pisowcy odwalali, ale widzą to, że Zełenski nie przeprowadza wyborów w czasie pełnoskalowej wojny. No bo jak to może być, moi drodzy, że nie ma wyborów? To nieważne, że Putin nasilił bombardowania, wysyła coraz więcej rakiet i dronów kamikadze, że bombardują szpitale, budynki cywilne. Mają być wybory, bo jest dyktatura. No, powiem wam, że tych tak zwanych prawilnych, no, to jest prawdziwy stan umysłu. A, i jeszcze jedno. Wszyscy się śmieją, że Ukraina ma teraz dyktatora komika, że Zełenski był komikiem, ale nie przeszkadza to, że Polska kiedyś miała prezydenta, a teraz ma błazna. Zełenski kiedyś był komikiem, teraz jest prezydentem. Prezydentem, który nie spieprzył ze swojego kraju i siedzi tam i próbuje walczyć o swój kraj jak może. I tak jeszcze raz powiem, wiele można powiedzieć o Zełenskim złego i wiele dobrego. Ale nie zwiał swojego kraju, nie zostawił swoich ludzi, tylko tam jest. I oni się śmieją, że Zełenski był komikiem, a teraz jest komik, dyktator, więc ja wam coś pokażę. Nie Dudę, bo Duda to każdy wie, że Polska obecnie ma komika, błazna, Dupoliza. O Dudzie za chwilę, ale o innego komika chcę wam pokazać. Join me at Donald Trump's House of Wings. You know our wings will make you happy. Trumpy, you know our wings will fill you up. Trump, if you want a place with awesome chicken wings, yeah. Donald Trump's House of Wings. O tym wyjeździe Dudy do Trumpa już też wiele mówiłem i tutaj nie chcę ciągnąć tego zbytnio tematu. Wszyscy wiemy, że Duda leciał prawie 10 czy 12 godzin do Stanów, prawie 1,5 godziny czekał w poczekalni przed schowkiem na mopy, później Trump go gdzieś tam przyjął w tym schowku na mopy, poklepał po plecach i wysłał na widownię. Pisowcy odtrąbili wielki sukces, wielki przyjaciel, Duda z Trumpem, wielka przyjaźń i tak dalej, i tak dalej. To wszystko już wiemy, to wszystko już przerabialiśmy. Wrzuciłem wam też taki krótki wstęp
jak był Macron, prezydent Francji, przyjmowany. I tutaj tego pisowcy nie zauważają, że spotkanie Macrona z Trumpem trwało 6 godzin, a nie 6 minut. Chociaż Duda jest taki zdolny, że potrafi w 6 minut omówić wszystkie najważniejsze sprawy dla Polski. Macron nie jest taki zdolny, potrzebował 6 godzin. Ale tutaj trzeba oddać Andrzejowi, że mimo, że z Trumpem Andrzej przebywał 6 minut, ale za to ponad 6 godzin spędził z Sakiewiczem. Było, nie było, są rzeczy ważne i ważniejsze. Ale moi drodzy, wracając do Macrona, bo troszeczkę więcej po tej wizycie się wyszło na światło dzienne, że tak powiem. Jakby na to nie patrzeć, Macron to nie Duda. Co prawda według pisowców to Polacy uczyli Francuzów jeść nożem i widelcem, ale teraz Polacy powinni wiele się uczyć. Na przykład, może nie Polacy, ale na przykład Duda, czy ten, który aspiruje w rolę prezydenta, kiełbasiany Nawrocki, powinien się wiele nauczyć od Macrona, bo Macron nie daje sobie pluć w twarz, nie daje sobą pomiatać tak, jak to robił Duda. I tutaj dla przykładu dziennikarka pyta Macrona, czy popiera pan, aby Ameryka otrzymała kompensację za pomoc Ukrainie. Macron odpowiedział dziennikarce: popieram kompensację w pierwszej kolejności dla Ukrainy, później dla pozostałych, ale kosztem nie Ukrainy, ale Rosji, bo to Rosja jest agresorem. Trump, zresztą wam to zaraz pokażę, Trump nie był zbytnio, że tak delikatnie ujmę, zadowolony. I powiem wam, że tu muszę przyznać, że taki szacun dla Macrona, nawet na tekst Trumpa mówiącego, że Europa pożycza pieniądze Ukrainie, powiedział wprost nie. Zresztą, co ja będę dużo gadał? Posłuchajcie krótkiego, takiego wspólnego wywiadu Macrona i Trumpa i zobaczcie, jaka jest przepaść w relacjach między właśnie Macronem a Dudą. Will France support the U.S. being compensated? I support the idea to have Ukraine first being compensated because they are the one to lose a lot of their fellow citizens and being destroyed by these attacks. Second, all of those who paid for could be compensated, but not by Ukraine, by Russia, because they were the one to aggress. Again, just so you understand, Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total efforts, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money. To be clear, we have 230 billion frozen assets in Europe, Russian assets, but this is not as a collateral of a loan because this is not our belonging. So they are frozen. If at the end of the day in the negotiation we will have with Russia, they're ready to give it to us, super. It will be loan at the end of the day and Russia will have paid for that. If you This is my believe wish. that, it's okay with me. Dla mnie Duda to jest taka pipeczka Kaczyńskiego. On nie ma własnego zdania, nie potrafi się postawić. On w Trumpa widzi niczym Boga, niczym Zbawiciela. Nie wiem, może liczy na jakąś fuchę po skończeniu swojej żałosnej kadencji prezydenckiej. Duda, jak wiecie, on się lansuje na takiego twardziela, na polityka światowego, na takiego, który, nie wiem, dyktuje warunki. Wiecie, to jest facet, niby z jajami. Tak naprawdę to są takie ciepłe kluchy i
obojętnie co by nie mówił, jakby nie pozował, jak groźne miny Mussoliniego by na przemówieniach robił, jak długie pauzy między słowami by robił, nie zmieni to faktu, że Trump go wykorzystuje, nawet go publicznie ośmieszył. To wam wrzucałem właśnie filmik właśnie o tym wypadzie Dudy do Waszyngtonu, czy gdzie tam do Trumpa w każdym bądź razie, gdzie Trump publicznie powiedział do Dudy, no w końcu coś ci wyszło, i Duda cieszył się jak dziecko, że Trump do niego tak powiedział. No jakby chociaż trochę pomyślał, trochę potrafił, nie wiem, kropeczki połączyć, by wiedział, że to była taka szpila. No ale według Dudy to jest sam Duda, najlepszy prezydent, prawdziwy twardziel, ojciec narodu. Nie było takiego twardziela jak Andrzej. Jak masz być prezydentem, musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. No nie, tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów. No i nie może być tak, że ty masz jakieś osobiste problemy, które powodują, że jesteś niesprawny do podjęcia takiej decyzji. Nie, po prostu nie ma. To po prostu musisz. Albo umiesz to, albo nie umiesz. Jak nie umiesz, znaczy się nie nadajesz. I chociaż cała Europa próbuje jakoś wybrnąć z tego, nie uzależniać się od tego pomarańczowego szaleńca, próbuje coś robić, żeby zapewnić bezpieczeństwo obywatelom Europy, Duda jak taka typowa chorągiewka. On tutaj, tak powiedziałem, rżnie twardziela, a z drugiej strony tak naprawdę człowiek, który kompletnie nie ma własnego zdania. Niby też, przyjaciel Zełenski, on wszędzie ma przyjaciół zresztą, gdzie on nie ma przyjaciół? Jak wiecie, światowi politycy dobijali się do niego o porady, bo Andrzej to jest Andrzej. Teraz wiecie co, chyba, bo się zaczynam rozgadywać o Andrzeju, a nie chcę za długo w ten temat wchodzić. Posłuchajcie fragmentu wywiadu Dudy i zobaczcie, że też w strunę właśnie tego pomarańczowego szaleńca gra, chociaż to nie jest żadną nowością, ale też uderza właśnie w te struny Putina, tak jak Elżunia, czy reszta tych proputinowskich pachołków. Rosja wciąż atakuje Ukrainę. I dzisiaj Ławrow mówi, że nie ma mowy o wstrzymaniu ognia. Ja podchodzę do tego bardzo spokojnie. I kończąc temat Andrzeja i tej eskapady do schowka na miotły, dam wam tutaj też krótkie takie porównanie, spotkanie Macrona i spotkanie Dudy. To jest różnica 2 dni. Oczywiście pisowska narracja, że to tam Andrzej grał pierwsze skrzypce, a Macron to się nie liczy w światowej polityce. Zresztą pewnie sam Andrzej Macrona uczył jeść nożem i widelcem. Nie będę tego przedłużał. Zobaczcie te porównanie i przejdę do kolejnych tematów już takich krótszych, bo naprawdę szkoda na tego śmiesznego człowieczka póki co szczępić sobie jęzor. Całe szczęście, że za parę miesięcy ten człowiek już nie będzie prezydentem i nie będzie reprezentował mojego kraju.
Dobra, przejdźmy na nasze podwórko, moi drodzy. Jak wiecie, no, pisowcy coraz bardziej są nerwowi, bo coraz więcej tego jawnego złodziejstwa, przekrętów wychodzi. Nie wiem, czy wiecie, trwa teraz audyt wewnętrzny w tym słynnym CPK, gdzie tam no, lotnisko mega wybudowane przez pisowców przez 8 lat poszło w pizdu, ponad 2 miliardy złotych, a łąka jak była, tak jest. I wyobraźcie sobie, że tylko w 2023 roku 3-osobowy zarząd, nie 30, nie 13, ale 3-osobowy zarząd otrzymał 746 tysięcy złotych nagród. Nie wiem za co. Rok wcześniej był 4-osobowy zarząd i zainkasował 730 tysięcy z tego tytułu. W sumie ten zarząd, piękna nazwa, nie? Zarząd. W sumie ten cały zarząd CPK kosztował spółkę od momentu jej powstania bagatela drobne 11 milionów złotych. I przypominam, że kurwa nic, ale kompletnie nic przez te lata nie wybudowano. Kosztowało to ogółem ponad 2 miliardy złotych, a zarząd przez te lata, które istniał, zainkasował 11 milionów złotych do kieszeni. No, ale to... Powiem wam, no czasami, przepraszam was, ale czasami nie da rady rzucić soczystym mięsem, bo jak się widzi, jak te za przeproszeniem kurwy kradły na żywioł, to aż w człowieku się gotuje. Teraz nie wiem, czy też widzieliście, doktor jaki zorganizował konferencję. Jak zwykle podniecony jak suka w rui. No, przemawia przez niego strach. Dlaczego? Organizator, nasz Patryś Jaki, program jego słynny Praca dla więźniów. 16 wielkich przekrętów w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wyprowadzono niezgodnie z prawem prawie 500 milionów złotych. No tutaj Patryczek ma się czego bać. Chociaż, jak to mówił któryś z pisowców, niewinni nie mają się czego bać. Prokuratura w Poznaniu jest w trakcie przygotowywania przedstawienia zarzutów Jakiemu. Także Menda Matecki już ma gotowe zarzuty. Teraz przyjdzie kolej na Jakiego, czyli kolejny pisowski kryształ, który no, będzie ciemiężony przez tą dyktaturę bodnarowców, przez nielegalną prokuraturę, nielegalnych sędziów. No, kolejny kryształ, który będzie prześladowany i będzie musiał wybierać między Węgrami a Białorusią. Nie godzimy się na psucie prawa i w związku z powyższym składamy wniosek o odrzucenie tego projektu w całości. Stwierdzenie przez pana, że Prawo i Sprawiedliwość nie zgadza się na łamanie prawa, to powiem delikatnie, bardzo delikatnie, to jest po prostu bezczelność. Pan ze swoim kolegą, przywołanym już tutaj prokuratorem stanu wojennego, przez wiele lat łamaliście prawo, łamaliście konstytucję. W nagrodę za tego typu działania pan Piotrowicz wylądował w Trybunale Konstytucyjnym. Pani poseł Pawłowicz została również oddelegowana do Trybunału Konstytucyjnego, a na jednym z posiedzeń Komisji Sprawiedliwości powiedziała wprost: ta ustawa jest niekonstytucyjna, ale ze względu na to, że jestem członkinią Prawa i Sprawiedliwości, będę głosowała za. Takich ludzi odesłaliście do Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Jest to po prostu wstyd. Moi drodzy, pozwólcie, że oleję dzisiaj Nawrockiego, bo się znowu rozgadałem i przejdę do podsumowania dzisiejszego tematu. I raczej nie będzie miłe te podsumowanie.
Nie wiem, czy zauważyliście, ale mamy coś w rodzaju ośmiorniczki 2.0. My się nadal nabieramy tak naprawdę aż miło. Co tam pisowska Ostrołęka za 2 miliardy złotych, co tam Lotos rozkradzione, co tam 1,6 miliarda Orlenu utopione w Szwajcarii. Już nie wspomnę o jakimś drobnym fortepianie Paderewskiego, który nie był fortepianem Paderewskiego. Co tam miecz dla Rydzyka, który i tak Rydzyk wyssał 300 milionów ze skarbu państwa. Co tam respiratory za 500 milionów dla szopy z Red It's Bed, miliony na bezużyteczne maseczki dla instruktora narciarstwa, 2 lata męża Witek na Ojomie na koszt podatnika około 2 milionów złotych, miliardy ukradzione, setki milionów kar nałożonych na Polskę przez Ziobro i Kaczyńskiego, to wszystko jest gówno. W porównaniu z legalną na przykład dopłatą do mieszkania pary z 3 dzieci w kraju, w którym kobiety nie chcą rodzić, a jak urodzą, często nie mają siły pracować, płacić podatków. No, macie kobietę, która rodzi i wraca do pracy. No to ją zaszczuwają. To była głośna sprawa. Ale oczywiście pisowcy chronią Mateckiego, Dulkowskiego, litują się nad tym jakże wrażliwcem Romanowskim i subtelnym, no i nagle ciężko chorowitym z przerwami na nadawanie na Tuska i plucie jadem oczywiście Ziobrę. No powiedzcie mi, jak tu nie kochać tego szalonego kraju? Tak naprawdę ta pisowska mafia przez 8 lat nie zrobiła kompletnie nic. Nic poza napychaniem swoich kieszeni oczywiście. A teraz prześcigają się w coraz to bardziej absurdalnych, tych rzekomych zaniedbaniach Tuska i rządu. Który jest Tusk, który pełni funkcję ciutkę ponad rok jako premier. No, jak wiecie, była już powódź Tuska, drożyzna Tuska, inflacja Tuska, zadłużenie szpitali Tuska, no, tych win Tuska do wyboru, do koloru. I moi drodzy, tłuką to od ponad roku ten tępy swój przekaz dla swojej gawiedzi. Ale oczywiście równie tępy wyborca podłapuje ten temat i wtóruje pisowcom. Czasami mam wrażenie, że naszemu narodowi jest po prostu potrzebna edukacja. Nie wiem, czy się zastanawialiście, dlaczego PiS tak bardzo kocha Trumpa. Powiem wam, co ja na ten temat myślę. Bo według mnie, bo Trump jest przemocowcem, malwersantem, mizoginem, groteskowym bufonem i pyszałkiem, chamem i prostakiem. I to im właśnie w nim imponuje. Też by chcieli tacy być. Próbują dorównać jego poziomowi. No ale na razie muszą się zadowolić takim pospolitym buractwem i złodziejstwem. To jest po prostu już inna liga póki co. I powiem wam tak, taką refleksję starego pragmatyka, lewaka, antyprawaka, antykomunisty. Faceta, mówię o sobie nieskromnie, który stara się myśleć racjonalnie. Może mi to wychodzi, może nie. Ale dramatem narodowym, upadkiem demokracji, zagrożeniem bezpieczeństwa dla Polski grozi właśnie oddanie głosu na
między innymi tego niezależnego, bezpartyjnego, obywatelskiego, służącego bandy PiS, czyli Dudy 2. Mówię tu o Nawrockim lub spadkobiercy nacjonalistycznych doktryn, mówię o Mentzenie. O Mentzenie też szykuję materiał, bo też chcę wam troszeczkę naświetlić tego osobnika, ale to w najbliższym czasie. Tak czy inaczej, głosując na któregoś z nich, udowodnisz Polakom, że popierasz prawacki faszyzm, rasizm, homofobię, dyskryminację mniejszości, cenisz Kaczyńskiego, Nawrockiego, Mentzena, akceptujesz zło Trumpa i zbrodniarza Putina. Hołdujesz zbrodniom Stalina i Hitlera. Być może to jest zbyt dużo powiedziane, być może przesadziłem, ale jak wiecie, ja tu mówię to, co myślę, co czuję i jak to widzę. I chyba to będzie na tyle, moi drodzy, na dzisiaj. Bardzo wam wszystkim jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że jesteście po prostu, że tworzycie ze mną, współtworzycie ze mną ten kanał. Bardzo doceniam wasze opinie, głosy. Także cóż, wielkie dzięki i do zobaczenia przy następnym materiale. No i pamiętajcie o niedzielnym live'ie o 18:00. Trzymajcie się, cześć. Unia Europejska kolejny raz cofa się w rozwoju. Unia Europejska cofa się w rozwoju. Unia Europejska kolejny raz cofa się w rozwoju. Hey, what happened?